Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj pan Marcin Reimann, hungarysta, portugalista, lektor NAWA, obecnie w Estonii. Ja nazywam się Mariola Wilczak, jestem redaktorką Biuletynu Polonistycznego i kieruję projektem Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak to się stało, że hungarysta, portugalista został lektorem NAWY? Jaka była twoja droga zawodowa? Ważne jest spojrzenie na moją edukację najpierw, tą wcześniejszą, tą przedpolonistyczną, bo ona jak najbardziej wpłynęła na to, co ja robiłem później jako lektor, czy robię nadal. Zacząłem hungarystyczne studia w Krakowie. Jako moje pierwsze studia to były studia magisterskie, 5-letnie, związane z taką fascynacją, powiedziałbym, Węgrami. W tamtym czasie już podróżowałem, byłem na Węgrzech i jako drugi język ugrofiński mieliśmy estoński. Nie było wtedy zbyt dużych możliwości, żeby do Estonii pojechać, więc nie miałem takiej okazji, żeby w trakcie studiów odwiedzić Estonię, ale język mi się spodobał. Również moja nauczycielka estońskiego pierwsza była naprawdę świetną nauczycielką, ciekawą osobą i osobowością. Bardzo mi się spodobał jej styl uczenia. Ja wtedy chyba jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo to, co robią moi nauczyciele, będzie wpływało na moją pracę późniejszą, bo na pewno inspiracją dla mnie byli moi nauczyciele języka, czy to portugalskiego, czy estońskiego, czy węgierskiego. Ale tak jak mówię, nie miałem tej możliwości, żeby do Estonii przyjechać i stwierdziłem, że kiedyś może jak będzie okazja, to pojadę. W trakcie studiów hungarystycznych zacząłem studiować też filologię portugalską. Większość moich znajomych na studiach studiowała 2 kierunki, więc stwierdziłem, że też chciałbym drugą filologię, drugi język sobie tutaj wybrać. I dopiero potem, jak już w sumie skończyłem i filologię węgierską, i studia licencjackie na filologii portugalskiej, koleżanka mi powiedziała z portugalistyki, że ona zrobiła taki przedmiot na polonistyce, nauczanie języka polskiego jako obcego. To był przedmiot taki dosyć krótki, semestralny, wstęp podstawowy i powiedziała, że bardzo jej się podobał. Ja już wtedy właśnie w głowie miałem tych moich nauczycieli, dawałem jakieś korepetycje też. W małym stopniu to była moja praca, głównie tłumaczeniami się zajmowałem, ale to był język węgierski, czasami portugalski. I stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawe, że w swoim języku jednak czuję się pewniej, że znam dobrze historię Polski, kulturę polską i może ciekawie by było przedstawić ją obcokrajowcom. I tak się zaczęła moja przygoda z nauczaniem polskiego jako obcego. Jak to się stało, że trafiłeś do Estonii z Brazylii? A sam wyjazd do Brazylii był trochę takim przypadkiem dziwnym, bo nie miałem wcale jechać do Brazylii. Opowiem to szybko, dosyć jest związane z profesorem Miodunką też i właśnie w czasopiśmie Lektorzymy można trochę na ten temat przeczytać. Kiedy byłem już na studiach polonistycznych, na 2-letnich magisterskich, nie robiłem podyplomowo tych studiów, tylko 2-letnie magisterskie w Krakowie, okazało się, że do Francji brakuje lektorów, że wtedy jeszcze ministerstwo szuka właśnie lektorów do Francji. Jeżeli ktoś ma znajomość francuskiego i odpowiedni certyfikat, to może spróbować do Francji pojechać. Wtedy pan profesor Miodunka już wiedział, że ja jestem absolwentem portugalistyki. Zadzwonił do ministerstwa, ja się zgodziłem, że jestem zainteresowany Francją i zapytał panią, czy jest wszystko jeszcze aktualne, czy można do Francji jechać. W ministerstwie odpowiedziano, że tak, że szukają nadal tych lektorów, bo w trakcie konkursu nie udało się znaleźć odpowiednich kandydatów i pani w ministerstwie skomentowała także, wiedząc, że profesor Miodunka Brazylią był zainteresowany: panie profesorze, czy wie pan, że Brazylia też wysłała nam papiery, będziemy szukali lektora dla Kurytyby, dla Uniwersytetu Federalnego w Paranie. I pan profesor Miodunka od razu tutaj pomyślał lepiej i zapytał: panie Marcinie, może wolałby pan zamiast do Francji pojechać do Brazylii?
No i w sumie przez krótką rozmowę telefoniczną ta Brazylia jakoś się pojawiła i ja w sumie od razu powiedziałem, że tak, że chciałbym, no i na próbę, na rok, zostałem 5 lat, ten pierwszy okres mój był 5-letni pracy w Brazylii, potem wróciłem do Polski na 2 lata, uczyłem też portugalskiego jako obcego, ale dalej polskiego również i potem jeszcze na 2 lata do Brazylii pojechałem, żeby jeszcze tam trochę pomieszkać. No i po powrocie chciałem jechać do Francji. To był mój oryginalny plan, ale znowu tutaj życie pokazuje swoje różne takie scenariusze inne niż my sobie planujemy. Do Strasburga miałem jechać. Strasburg zrezygnował w ostatnim momencie. Powiedzieli, że oni w tym momencie nie chcą w ogóle lektora. Pracowałem przez rok wtedy we Wrocławiu jako lektor polskiego, jako obcego na Politechnice Wrocławskiej. A moja koleżanka z Estonii, która w tym czasie była lektorką, wiedziała, że ja też się Estonią interesuję, że znam trochę estoński, trochę się go uczyłem i ona mi powiedziała: Marcin, wiesz co, ja będę rezygnowała. Jeżeli chcesz, masz ochotę, to przygotuj się, bo na pewno Estonia będzie się zwalniać. Pomyślałem, że jak najbardziej ten plan zrealizuję z czasów studiów, poznania Estonii i mieszkania trochę w Estonii i tak w sumie 4. rok jestem tutaj. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Brazylii, przy Kurytybie. Tam działa polonistyka. Jakie były wrażenia związane z pierwszymi doświadczeniami pracy na polonistyce właśnie w tak odległym zakątku świata? Brazylia, właśnie dobrze to ujęłaś, to odległy zakątek świata. I no, ta Polska jest bardzo daleko. To nie jest taka polonistyka, na której studenci często przyjeżdżają do Polski albo już byli w Polsce. Najczęściej studenci nie znali Polski w ogóle. Wszystko było dla nich nowością. Oczywiście znali często Polskę w inny sposób. Mieli polskie pochodzenie, znali czasami język z domu, znali kuchnię polską, różne tradycje, ale ta współczesna Polska była dla nich czymś nowym. I dla mnie Brazylia i Kurytyba były dosyć dobrym miejscem, gdzie można było zacząć poznawanie Brazylii, ponieważ Kurytyba jednak ma tych wątków polsko, włosko, niemiecko, europejskich, może tak ogólnie bardzo dużo i nie czuje się tam tak od razu tej egzotyki bardzo dużej, albo w tej, powiedzmy to inaczej, w tej dużej egzotyce można znaleźć bardzo dużo elementów takich, które znamy z domu. Na pewno ułatwiło mi poznawanie Brazylii i pierwsze kontakty i pierwsze wrażenia. Ułatwiała mi znajomość języka portugalskiego. Dosyć mało osób zna angielski na przykład w Brazylii, więc kontakt z mieszkańcami Kurytyby raczej odbywał się w moim przypadku po portugalsku i otwartość tych ludzi, od razu pytają, co tu robisz, jak się czujesz, cieszą się z tego, że ktoś zna portugalski. Człowiek się czuje bardzo szybko, przynajmniej takie było moje wrażenie, na uniwersytecie, wśród studentów, kolegów i koleżanek z pracy, ale też w mieście ogólnie. Człowiek się czuje od razu trochę jak u siebie. Nie jest to taki duży problem, żeby poczuć się dobrze i wśród ludzi, którzy są przyjaźnie nastawieni do nowych osób. Oczywiście były też rzeczy, które działają w inny sposób. Na pewno kontakty międzyludzkie, Brazylijczycy są bardziej otwarci, kontakt fizyczny jest o wiele większy, prawda, przytulanie, dotykanie, ten dystans między osobami. Na pewno zaskoczeniem był klimat, ale o tym wiedziałem wcześniej. Zostałem uprzedzony, że Kurytyba to nie jest tropikalne miasto, tak jak my sobie wyobrażamy. Nawet plaży nie ma, nie leży nad oceanem. Zimą może być zimno, 5 stopni to jest całkiem normalna temperatura zimą w Kurytybie, ale ona nigdy nie trwa jakoś bardzo długo, dlatego nie ma ogrzewania w mieszkaniach. Pierwszy raz takie prawdziwe zimno w mieszkaniu poczułem w Brazylii. I oni się dziwili, jak to? Przecież ty jesteś z Europy, jesteś przyzwyczajony. No niekoniecznie w takiej konfiguracji, żeby w mieszkaniu mieć zimno. Bardzo ciekawa jest też ta różnorodność, która tam jest. Różnorodność tego, jak wyglądają ludzie, prawda? Można mieć różne pochodzenia, pomieszane, można mieć tylko polskie. Dużo jest też ludzi z Azji, Japończyków. Oczywiście Afrobrazylijczyków jest bardzo dużo, chociaż w Kurytybie może nie widać tego aż tak bardzo, ale teraz już tak, Kurytyba też jest miastem bardziej otwartym na migrantów wewnętrznych. Również z Brazylii ludzie się przeprowadzają. Z tego, co pamiętam ze spotkania Język Polski w świecie, w którym gościłeś i które odbyło się w grudniu tego roku. Kapibara jest zwierzęciem parkowym
w Kurytybie. Tak. Przyroda jest inna, tak. To też jest coś, co można podkreślić. Inne zwierzęta, albo te, które widzimy w zoo, inne drzewa, inne ptaki. To jest bardzo ciekawe i na pewno w samej Brazylii też, zależnie od regionu, będziemy różne krajobrazy oglądali, ale sama Kurtyba oczywiście też jest inna niż to, co widzimy w Polsce, czy nawet w Europie. Więc polecam. Natomiast do polonistyki jeszcze wrócę trochę. Jedyna polonistyka w Ameryce Południowej, więc to jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Tak? Dlaczego akurat w Kurytybie, w Ameryce Południowej jest ta polonistyka? Związane jest to oczywiście z imigrantami, którzy tam się osiedlali. Dużo osób na studiach polonistycznych ma polskie pochodzenie, ale nie zawsze. To nie jest tak, że 100%. Czasami te zainteresowania są związane bardziej z literaturą polską, czy z innymi wyborami życiowymi, ale to są trochę inne studia niż takie, które my znamy z Europy. Po pierwsze, one odbywają się wieczorem. Zajęcia były zawsze po 18:00, ponieważ dużo osób pracuje, co też jest godne podziwu, że po całym dniu pracy jeszcze ktoś przychodzi, prawda, na studia filologiczne, żeby się uczyć polskiego. Trudniej było znaleźć osoby, które mogłyby przyjechać do Polski na kursy letnie, nie z tego powodu, że nie ma chętnych, tylko z tego powodu, że bilety są drogie. Nawet jeżeli Polska oferuje za darmo cały kurs, wszystko jest opłacone, jedyną rzeczą, którą trzeba sobie samemu kupić, jest bilet, to w przypadku Brazylii to jest ogromny koszt i nie każdego na to stać. Ale zainteresowanie kursami było, mam nadzieję, że nadal jest. Wydaje mi się, że tak, bo zawsze ci Brazylijczycy gdzieś tam na tych kursach letnich w Polsce są. Jakie trudności napotykasz w nauczaniu języka polskiego? Jakie napotykałeś w Brazylii, jakie w Estonii? To się zmienia nie tylko jeżeli chodzi o kraj, chociaż teraz nie jestem w Brazylii, ale o to, co się dzieje w ogóle na świecie, jak technologia się zmienia. Kiedy pojechałem do Brazylii w 2012 roku, no to takie rzeczy jak ChatGPT jeszcze nie były popularne, czy sztuczna inteligencja. W Brazylii na pewno język polski był dla studentów czymś bardzo odległym od języka portugalskiego, czymś bardzo innym i ponieważ nie mieli zbyt często znajomości innych języków obcych, albo angielski na dość podstawowym poziomie, chociaż nie wszyscy, niektórzy byli studentami innych filologii, to polski dla niektórych był pierwszym językiem obcym, którego się uczą tak intensywnie i poznają tak dobrze, a tak różny od polszczyzny. Oczywiście deklinacja, tutaj największe problemy były z wymową, to wszystko sprawiało jakieś tam większe problemy. Natomiast w Estonii nie ma takich osób raczej na moich kursach, dla których polski byłby pierwszym językiem obcym, którego oni uczą się bardzo intensywnie i znają czasami już nawet 2-3 języki na bardzo dobrym poziomie, zanim się tego polskiego zaczną uczyć, więc na pewno mają więcej strategii uczenia się języka polskiego, języka obcego, niekoniecznie polskiego, tak? Wiedzą lepiej, jak się uczyć. Brazylijczykom czasami brakowało tej wiedzy, tak? Jak się uczymy języków obcych. I na pewno trudności w Estonii teraz są takie, jak myślę w różnych innych miejscach też, że trudno przekonać studentów do tego, żeby pisali, żeby sami pisali, żeby byli kreatywni. I ze Estończykami też mam takie doświadczenie, że ciężej mi jest znaleźć ludzi, którzy chcieliby pojechać na kursy letnie do Polski. Mimo że Polska nie jest daleko, to oni jednak są tacy zadomowieni, powiedziałbym, w swoim kraju i raczej nie jest tak łatwo znaleźć tych kandydatów. A również największa różnica, jeżeli chodzi o skład grup, jest taka, że w Brazylii miałem tylko portugalskojęzyczne osoby, tylko Brazylijczyków w grupach, a w Estonii mam przedstawicieli czasami 5 kontynentów. Naprawdę, nie spodziewałem się, że w Estonii, w małym jednak kraju, na uniwersytecie w Tartu będę miał do czynienia z ludźmi z tak różnymi doświadczeniami i pochodzącymi z tak różnych krajów. Miałem na przykład już studenta z Nigerii, miałem studentki z Kuby, z Meksyku, Chiny, Tajwan, Kazachstan, USA, no i oczywiście praktycznie cała Europa też tutaj jest obecna, więc to też zmienia nam dynamikę grupy bardzo. A jeszcze do tego dochodzą osoby znające rosyjski albo ukraiński. Czasami czeski też się pojawiają osoby z czeskim.
czego w Brazylii w ogóle nie było. Nie musiałem brać pod uwagę tego, że ktoś zna inny język słowiański na przykład. No i to trochę utrudnia pracę, czy utrudnia, jest to wyzwaniem na pewno. A czy jest mimo wszystko na odwrót, mimo tego takiego podejścia bardziej udomowionego studentów? Czy zdarza się, że nauka języka polskiego z tobą zachęca ich do wyjazdu do Polski? No bo w przypadku Brazylii to, tak jak oczywiście jest zrozumiałe, jest ten duży koszt podróży, natomiast może znasz przypadki, kiedy jednak nauka polskiego była tak angażująca, że ktoś postanowił do Polski przyjechać. Tak, jest to możliwe i dzieje się. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałem, jest to trochę trudniejsze tutaj, żeby znaleźć tych chętnych, ale oni oczywiście są. Mamy studentów, którzy jeżdżą na kursy letnie, które organizuje NAWA i zazwyczaj udaje mi się znaleźć tego jednego studenta, który pojedzie na takie tak zwane miejsce gwarantowane i nie zawsze to jest Estończyk, czasami to mogą być też studenci obcokrajowcy, ale tak, udaje się. Wiem też, że studenci niektórzy, zazwyczaj pytam, prawda, kto już był w Polsce, kto zna Polskę. Wydaje się, że Estonia tak blisko, więc na pewno tych osób jest dużo. Zazwyczaj 1-2 osoby się znajdują w grupie, które były w Polsce i tak jak mówię, te grupy są bardzo różnorodne. Więc obcokrajowcy zazwyczaj w Polsce byli, niektórzy nawet podróżując do Estonii muszą przez Polskę przejechać, prawda, czy na przykład Ukraińcy też bardzo często przez Polskę jeżdżą. Natomiast Estończycy to najczęściej ci, którzy znają rosyjski, czy to z domu, czy ze szkoły, są zainteresowani trochę może bardziej. I teraz nie chcę robić reklamy, ale pewna linia lotnicza otworzyła loty z Krakowa do Talina, to jest nowość. Jedna moja studentka już poleciała na weekend, musiała przetestować, uczy się od września i chciała zobaczyć, jak ta Polska wygląda. Student, który na przykład 5. semestr się uczył u mnie polskiego, na początku nie był może aż tak zainteresowany, ale już jest 5. semestr, co też bardzo dobrze świadczy o tym, jak mu się podoba polski, czy jak bardzo jest zmotywowany i w tym roku powiedział, że chce jechać do Polski na kurs. Jest gotowy na to, żeby pojechać na miesiąc na taki kurs, pojechał do Wrocławia i też był bardzo, bardzo zadowolony, więc czasami to po prostu trochę dłużej trwa, ale znajdują się takie osoby jak najbardziej. A jak ci się wydaje, co jest główną motywacją do uczenia się języka polskiego? To jest bardzo ciekawe pytanie i ja też chciałbym poznać odpowiedź na to pytanie, bo ułatwiłoby to pracę. Czy może nie pracę, ale docieranie do osób z reklamą kursów języka polskiego, docieranie do takich osób, które może są potencjalnie zainteresowane nauką języka polskiego. Pytam się oczywiście studentów, to jest chyba bardzo naturalne pytanie na pierwszych zajęciach z języka. Dlaczego tu jesteście? Co was przyciągnęło do języka polskiego? I bardzo często oni nie potrafią odpowiedzieć albo nie chcą zbytnio się tutaj angażować w tą odpowiedź. Mówią, ja lubię języki obce. No i to nie jest jakaś zbyt dobra dla mnie odpowiedź, bo języków obcych jest mnóstwo, prawda? Jednak ten polski wybrali spośród wszystkich języków obcych. Dopiero potem się okazuje, że wspominamy na przykład o polskich noblistach. I pytam, czy znacie jakieś osoby i niektóre osoby mówią, tak, znam Szymborską. Więc gdzieś tam poznali wcześniej literaturę czy kulturę, kojarzą kogoś. Oczywiście czasami to jest ktoś ze świata sportu też. Lewandowski chyba tutaj jest najbardziej popularny, ale dopiero potem się okazuje, że oni wcześniej już mieli jakiś kontakt z polską kulturą. Niektórzy są polityką zainteresowani. Zresztą dużo moich studentów to są studenci politologii. Ci międzynarodowi właśnie to są głównie studenci politologii, którzy bardzo się interesują sytuacją geopolityczną, która teraz jest też bardzo ciekawa i ta znajomość polskiego może im pomóc jakoś w karierze późniejszej, ale takiej motywacji jak byłem w Polsce i bardzo mi się podobało, takie raczej rzadko słyszę, takie zdania. I tak jak mówię, oni na początku raczej nie mówią otwarcie, mówią, lubię języki obce. Dla niektórych jest też to obowiązkowy kurs, dla slawistów na przykład. Więc tam po prostu oni są, bo muszą, a dopiero potem się okazuje, że po 2 semestrach na przykład nauki polskiego, które są obowiązkowe, 3., 4. semestr oni już robią, bo chcą. Nie muszą tam być. Ale mam nadzieję, że podoba im się w ogóle, jak wyglądają też zajęcia, ale sam język, widzą, że tam to jest jakoś dla nich atrakcyjne. Też miałem takich studentów Estończyków, którzy bardzo dobrze się orientowali w tym, jak polska polityka funkcjonuje. Znali wiadomości z Polski, zresztą w estońskich mediach wiadomości z Polski pojawiają się często.
to jest ważny kraj w regionie. Przynajmniej raz w tygodniu wydaje mi się, że coś jest z Polską związane też w mediach. I widzę, że niektórzy są na bieżąco z tymi informacjami też. Wydaje mi się, że stosunki polsko-estońskie idą w tą stronę takiego zacieśniania tej przyjaźni. Chociaż wiadomo, że angielski jest tutaj też dominujący, ale jednak znajomość języka lokalnego czasami jest bardzo mile widziana i daje taką przewagę jednak. Brazylia i Estonia to są dwa zupełnie różne światy i to też opowiedziałaś już podczas tego spotkania Język Polski w świecie, na którym miałam okazję właśnie wysłuchać po raz pierwszy twoich opowieści. Jakim człowiekiem powinien być lektor języka polskiego? Bo to jest trochę chyba życie na walizkach, prawda? I taka gotowość do ciągłych jednak zmian, do pracy w bardzo odmiennych warunkach. Tak, to na pewno jest to takie życie, które nie wszystkim by odpowiadało, albo znam też takie osoby, które na jeden raz gdzieś jadą, tak? Jeden raz na czasami 2, czasami 3-4 lata, a potem wracają do tego swojego życia starego i to taka jest przygoda jednorazowa, ale tych osób, które często gdzieś jeżdżą i gdzieś są i w sumie można by powiedzieć, że trochę to wygląda jak ich styl życia, takie właśnie poznawanie też nowych krajów i kultur przy okazji promowania języka i kultury polskiej. Takich osób też jest sporo. Ja myślę, że jestem gdzieś po środku. W Brazylii było, tak jak mówię, właśnie te pierwsze, najważniejsze różnice to są ludzie, którzy są naokoło. W Brazylii jest bardzo łatwo nawiązać nowe kontakty. Nawet jeżeli one są powierzchowne, to jednak człowiek rozmawia z ludźmi na ulicy, w sklepie, w kolejce. To nie jest żaden problem, żeby się do kogoś odezwać, żeby się uśmiechnąć, porozmawiać trochę. To jest bardzo łatwe. W Estonii, tutaj jednak poważna twarz, tak jak w Polsce zazwyczaj, jest dominująca. I trochę dłużej trwa to poznawanie Estończyków, to dotarcie do nich. Estończycy poza tym bardzo dobrze znają angielski. Nie wszyscy, ale w większości, przeważnie na uniwersytecie wszyscy znają, co też utrudnia naukę języka estońskiego, bo oni, jeżeli widzą, że ktoś tego języka jeszcze nie zna tak dobrze i przez to utrudniają trochę naukę, czasami nieświadomie, po prostu oni myślą, ułatwię ci życie i zacznę mówić po angielsku. Ale to na pewno jest ta pierwsza taka duża różnica w tym, jak ogólnie się człowiek czuje wśród tych ludzi. W Estonii trzeba trochę dłużej popracować, żeby dotrzeć do serca Estończyków, może tak to powiem. Klimat całkiem inny. W Estonii jest o wiele zimniej niż w Brazylii. Tak jak mówiłem, w Kurtybie może być zimno, ale to nigdy nie jest na długo i potem zazwyczaj 2 dni później już może być 20 stopni na przykład, może być ciepło. Więc jeżeli ktoś też ma jakieś preferencje klimatyczne, to różnie wygląda. Niektórzy moi koledzy i koleżanki, lektorzy, widzę, że bardziej żyją na walizkach niż ja. Ja jednak w Brazylii byłem 5 lat. To myślę, że jest dosyć długi okres. Człowiek się przyzwyczaja i też w pewnym momencie musiałem zrezygnować, bo wtedy były po prostu ograniczenia czasowe. Nie można było dłużej niż. Może bym został wtedy dłużej, nie wiem. Potem wróciłem, jeszcze miałem taką tęsknotę, powiedzmy, za Brazylią. A w Estonii jestem już 4. rok. Więc ja tak naprawdę mieszkałem tylko w Brazylii jako lektor, w Polsce i w Estonii. Moim zdaniem, patrząc na innych lektorów, to nie jest taka znowu duża liczba miejsc i krajów, ale na pewno trzeba mieć takie zdolności adaptacyjne, prawda? Ja bardzo szybko zaczynam się czuć w domu, w tym miejscu, do którego się przeprowadzam i jeżeli się nie czuję tak, a jeszcze mi się to nie zdarzyło, to na pewno bym nie został dłużej. I nawet ta Estonia, która wydawałoby się, że jest taka bardziej zamknięta albo bardziej niedostępna, jeżeli chodzi o ludzi, to ja się czułem tutaj całkiem dobrze od początku. Nawet jeżeli nie miałem kontaktu od razu z miejscowymi, to język, dla mnie to jest zawsze fascynujące, że jest nowy język, że trzeba się go nauczyć, albo ja poznaję jakieś nowe słowa, nowe miejsca, gdzie można pojechać, nowe potrawy, oswajanie przestrzeni jest dla mnie bardzo ciekawe i jak już ją oswoję, co zazwyczaj robię szybko, to czuję się bardzo, bardzo dobrze. I myślę, że to, że jak długo jestem już w Estonii też świadczy o tym, że jest to dla mnie odpowiednie miejsce. Myślę, że to, co ułatwia moją pracę i życie w różnych krajach, i to bardziej w Brazylii było widoczne, to jest taka możliwość czy zdolność włączania i wyłączania Polski i Brazylii, zależnie od tego, gdzie jestem. Kiedy wracałem na święta do Polski z Brazylii,
Wysiadałem na lotnisku w Polsce, było zimno, trzeba było ubrać kurtkę, wtedy w Brazylii jest lato, to czasami mi się wydawało, że ja w ogóle w Brazylii nie byłem, że ona od razu gdzieś zniknęła, że kiedyś byłem dawno temu i było bardzo przyjemnie, a jak wracałem do Brazylii, to znowu brazylijskie życie bardzo szybko się tutaj włączało i jestem w Brazylii, żyję moim brazylijskim życiem. Jestem w Polsce, żyję moim polskim życiem. W Estonii może to nie jest aż tak wyraźne, bo to jest podobna kultura, strefa czasowa też, tylko 1 godzina różnicy. Kuchnia też jest dosyć podobna, podróż nie jest taka długa, ale też kiedy jestem w Estonii, to żyję moim estońskim życiem i to jest ciekawe, że ta szybka możliwość zmian swojego nastawienia do tego, gdzie jesteśmy i bycia w tym momencie, w tym miejscu. Myślę, że to też ułatwia życie lektorom i mi na pewno. Na pewno nie jest to życie nudne. Nie, nudne życie to nie jest i poznawanie ludzi w ogóle nowych. Też studenci czasami pytają, szczególnie ci, którzy znają dużo języków i interesują się językami. Marcin, to nie jest nudne, żeby uczyć cały czas od zera? Każdy semestr, czy każdy semestr zimowy masz tą grupę od zera? No to jest nudne dla nich, z ich punktu widzenia, a z mojego punktu widzenia nigdy to nie jest nudne, bo są nowi ludzie, są nowe ćwiczenia, nowe podejście, coś zawsze się zmieni, prawda, coś nie zadziałało zbyt dobrze w poprzednim roku. Można testować różne rzeczy na tych grupach początkowych w różny sposób, no i ta dynamika grupy zawsze jest inna. Więc dla mnie tutaj nie ma czegoś takiego, że te zajęcia od zera są nudne, wręcz przeciwnie, bardzo szybko widać postępy i ta radość właśnie na koniec semestru. W Estonii kończymy semestr przed świętami, już zaczynamy 1 września, kończymy przed świętami, więc ja już jestem po egzaminach i ten egzamin ustny, kiedy oni przychodzą i potrafią dialog z kolegą, z koleżanką z grupy przeprowadzić, to jest sukces i to widać bardzo szybko ten postęp, więc jak najbardziej mi się to podoba, uczenie nawet w tych grupach od zera. A czy jest jakiś kraj, do którego jeszcze chciałbyś pojechać, gdybyś miał możliwość uczyć tam języka polskiego? Czy masz jakieś marzenie z tym związane? Tak, chciałbym pojechać do Francji. To było moje marzenie już wcześniej, właśnie kiedy skończyłem ten drugi okres w Brazylii, kiedy na 2 lata pojechałem do Brazylii. To były też czasy pandemii i całkiem inaczej to wyglądało, prawda? Nie można było tego zbytnio porównać do tego, co wcześniej robiłem w Brazylii. To miałem taki plan, że pojadę do Francji, no i właśnie Strasburg zrezygnował w ostatnim momencie, dlatego zostałem w Polsce na rok, we Wrocławiu, co też bardzo mi dobrze zrobiło, ponieważ kontakt z Polską też jest ważny. Jeżeli chodzi o lektorów pracujących za granicą, to ten pobyt w Polsce od czasu do czasu jest moim zdaniem ważny. A Wrocław był też świetnym miejscem do tego, żeby mieszkać, żyć, żeby poznawać nowe tereny i region, którego wcześniej nie znałem tak dobrze. No ale ta Francja gdzieś tam jest jeszcze. Tak, myślę, że jak będzie możliwość kiedyś, to prawdopodobnie będę kandydował do Francji. Na pewno będzie to jeden z moich pierwszych krajów, do których bym chciał kandydować, ale na razie jestem w Estonii, zostaję jeszcze na pewno na następny rok akademicki, będę się starał o przedłużenie, a potem może znowu trochę w Polsce bym posiedział i wrócił do tego konkursu NAWA dla lektorów trochę później. A co byś poradził naszym słuchaczom, którzy chcieliby zostać lektorami NAWA? Jakie warunki należy spełnić? Pierwsza porada, najważniejsza, jest taka, żeby przeczytać dokładnie właśnie jakie są wymogi stawiane. NAWA publikuje je zazwyczaj na początku roku, czyli w styczniu. Zapoznać się z tym, jakie wykształcenie trzeba posiadać, ile przepracowanych godzin, to się czasami zmienia, ale tak, trzeba mieć dosyć spore doświadczenie zawodowe. Jeżeli nie mamy tego doświadczenia, to jak najwcześniej zacząć pracować jako lektor, zdobywać to doświadczenie, żeby móc potem właśnie złożyć papiery. Na pewno ciekawą opcją, i to polecam każdemu, jest próba kontaktu z osobą, która już pracuje w danym ośrodku. Bo wiadomo, że NAWA oczywiście pisze i sam ośrodek publikuje też, NAWA publikuje to, co ośrodek przesyła, jakie są warunki pracy, jakie przedmioty należy prowadzić w danym ośrodku, więc z tym na pewno trzeba się dogłębnie zapoznać. Czasami ośrodki mają jakieś bardzo konkretne preferencje, że szczególnie polonistyki, że ktoś musi mieć na przykład tytuł doktora, albo musi być bardziej specjalistą z językoznawstwa, albo z literatury, więc z tym wszystkim trzeba się zapoznać. Niektóre lektoraty są prostsze, po prostu trzeba uczyć głównie języka. Ale tak jak mówię, to jest specyfika i zależy od ośrodka.
ale taki kontakt z osobą, która już tam pracuje, zawsze nam daje trochę inną perspektywę. I nie tylko na to, co robimy w pracy, ale właśnie na życie, na to, co się codziennie dzieje, jak wygląda wynajem mieszkania, jak wyglądają ceny, czy wypłata, którą dostajemy, wystarcza na to, żeby przeżyć w jakiś taki sposób godny, czy na odpowiednim dla każdego poziomie. Ale też znam trochę osób, które nie brały udziału w programie, a są lektorami, mają odpowiednie doświadczenie, mogą startować i się zastanawiają i nie wiedzą, czy tak, czy nie, no to mówię, spróbować zawsze warto, bo konkurs też nie jest taki prosty, jest rozmowa ze specjalistami z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i ta rozmowa może być stresująca. To są naprawdę osoby, które znamy na przykład z podręczników, czy z innych publikacji, to też już samo w sobie może być stresujące i nie zawsze ta pierwsza rozmowa wyjdzie dobrze, tak? Więc myślę, że próbować warto, nawet jeżeli ktoś jeszcze myśli, że nie jestem gotowy, no to można spróbować podejść do tego i się zacząć oswajać z tą myślą. Trochę może zboczę teraz z tematu, ale kiedy zobaczyłam pierwszy numer czasopisma lektorek i lektorów języka polskiego jako obcego, czasopisma o tytule Lektorzymy, to pomyślałam sobie, czy ta piękna ilustracja autorstwa Roberta Romanowicza może przedstawiać lektora. Tak. Myślę, że może i nawet to już później chyba się pojawiło, jak drugi numer wyszedł z okładką tego samego autora, czy z ilustracją na okładce tego samego artysty. Stwierdziliśmy, że on mógłby się nazywać lektorkiem. Tak, że to jest może lektorek. To nie jest ta sama postać, ale tak, chodziło nam, żeby o to przy wyborze ilustracji, jeżeli ktoś słuchający otworzy sobie, znajdzie w internecie, na stronie NAWA jest w PDF-ie pierwszy i drugi numer Lektorzymy, to ten pierwszy widać, że ma książkę w ręce, więc jak najbardziej jest tutaj nawiązanie do podręczników czy do literatury i skrzydła. Te skrzydła były dla nas też ciekawe, tak, że dajemy skrzydła swoim studentom i studentkom, ale sami chyba też, to już moja teraz interpretacja, dostajemy dużo w zamian. Ja myślę, że osoby pracujące za granicą, które interesują się tym krajem, w którym są, interesują się tą kulturą, językiem, uczą się czegoś, są otwarci na to, co tam jest w tym kraju i co im ten kraj oferuje, też dostają właśnie bardzo dużo w zamian. No to jest chyba ważna część tej pracy, żeby być otwartym na te nowe doświadczenia. Więc tak, to jest lektorek, możemy tak powiedzieć. Ale widzę, że lektorek ma też tutaj jakąś fajeczkę, tak? Tak. No to przy okazji wyszła taka ilustracja akurat, tak. Tak, no ale miejmy nadzieję, że praca lektora nie jest aż tak stresująca i że prowadzą oni jednak zdrowy tryb życia, pomimo wszystko. Tak. No na okładce drugiego numeru już jest lektorek bez fajeczki, ale też ma książki, też ma skrzydła, więc nawiązanie tutaj do tego pierwszego nadal jest. No ciekawe są te ilustracje. Jesteśmy na etapie planowania kolejnego numeru trzeciego i też zastanawiamy się, jaką tutaj ilustrację wybrać na trzecią okładkę. Ja mam nadzieję, że jeszcze o tym piśmie porozmawiamy, ponieważ jest ono niezwykle bogate, jeśli chodzi o materiał, w ogóle o zakres tematyczny, bo tutaj też jest taki dział jak z pamiętnika lektora. Nie samym lektorzeniem człowiek żyje, więc to brzmi bardzo obiecująco i czytelnicy też może, czytając opowieści z nieco bardziej prywatnej sfery życia lektorów, będą mogli zorientować się, czy rzeczywiście jest to życie dla nich. Ale... Tak. Myślę, że to jest ciekawe i chodziło nam właśnie o to, żeby to było czasopismo o lektorach, nie tylko jako osobach pracujących, ale też jako osobach, które mają swoje życie prywatne i no, ja się bardzo cieszę oczywiście, myślę, że redakcja cała się cieszy z tego, jak bardzo się to dobrze przyjęło i mamy nadzieję, że dalej tak będzie.
Czy takie pisma przyczyniają się również do większej konsolidacji środowiska lektorów? Bo jednak jest to środowisko dobrze zgrane, odbywają się również konferencje dla lektorów NAWY, spotkania środowiskowe. Jak to według Was wygląda? Czy jest jeszcze potrzeba takiej większej komunikacji wśród lektorów? Na pewno jest. Same konferencje NAWA są nowością, bo przed pandemią się zaczęły dopiero. Jeżeli się nie mylę, to chyba w 2018 była pierwsza konferencja. Możliwe, że rok wcześniej albo rok później, ale no nie jest to taka rzecz, która trwa od dawna. Oczywiście kontakty zawsze były, ale nigdy nie były na takim poziomie, że ja znam prawie wszystkich lektorów NAWA, bo lektorów ogólnie jeszcze jest o wiele więcej. Nie możemy zapominać też o tym, że w ramach programu Lektorzymy pracuje około 90 osób i z nimi trudno się spotkać naraz w jednym miejscu znało się różne osoby, a teraz jest ta możliwość, żeby osobiście zobaczyć twarz, zobaczyć człowieka, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. I jest to na pewno potrzebne, tym bardziej, że no, na co dzień nie mamy takiej możliwości, mieszkamy w różnych krajach, a jak jesteśmy w Polsce, to często jesteśmy w swoich miastach z rodziną czy z przyjaciółmi, spędzamy czas, a jednak taka konferencja czy takie czasopismo, właśnie jak wspomniałaś, no, umożliwia poznanie dosyć dobrze tych ośrodków i warunków pracy, warunków życia, no i tych osób ogólnie jako ludzi, więc myślę, że to nadal jest potrzebne. Zawsze też dochodzą nowi lektorzy co roku, prawda, zmienia się skład trochę i można im wręczyć takie czasopismo, chociaż oni pewnie w internecie sobie znajdą wcześniej, ale to ono istnieje też w formie papierowej, mogą sobie poczytać, zobaczyć. Sam proces tworzenia już nas zbliża i też konsoliduje. Wysyłamy zaproszenia do pisania artykułów, proponujemy tematy, chociaż czasami autorzy sami wiedzą dokładnie, ja chciałbym napisać o tym, czy o czymś innym. I to też, gdyby nie było tego czasopisma, no to nie mielibyśmy tak częstych kontaktów poza tymi konferencjami, gdzie spotykamy się na żywo. Więc myślę, że jak najbardziej ma to jeszcze znaczenie i wśród lektorów pracujących w Polsce ta konsolidacja jest większa, konferencji jest dużo różnych wydarzeń, a jeżeli chodzi o tych pracujących za granicą, no to jednak jest to utrudnione. Kolejny numer ukaże się w lipcu. Czy jest szansa na to, że wcześniej go zobaczymy? Bo poprzednie 2 ukazały się w lipcu, prawda? To jest tradycja. One ukazują się w lipcu, dlatego że nasza konferencja, właśnie spotkanie tych lektorów i lektorek NAWA jest zawsze w pierwszy weekend sierpnia. Więc stwierdziliśmy, że dobrze będzie, jeżeli to się ukaże zawsze, będzie się ukazywało w lipcu i w sierpniu lektorzy dostają do ręki czasopismo na tej konferencji. Też oczywiście potem przekazujemy je do naszych uniwersytetów, do bibliotek różnych, żeby było na półkach również. Dlatego ten lipiec jednak jest na razie datą, kiedy to będzie i raczej będzie to raz w roku. Też ze względu na to, że dla nas jest to dodatkowa praca, jednak swoje obowiązki takie pierwsze musimy też tutaj dobrze wypełniać i stwierdziliśmy, że raz w roku na konferencję lektorów, żeby taki numer był gotowy, to jest najlepsza opcja. A czego możemy życzyć lektorom w nadchodzącym roku? Możemy życzyć lektorom, myślę, że tak jak wszystkim nauczycielom, cierpliwości do zmieniającego się świata. Trzeba mieć naprawdę dużo siły do tego, żeby się dostosowywać cały czas do tego, jak się zmienia świat, jak się zmieniają młodzi ludzie, z którymi zazwyczaj mamy dużo do czynienia. Myślę, że dla każdego nauczyciela, nie tylko dla lektorów języka polskiego, a dla tych, którzy chcieliby uczyć za granicą, to chciałbym powiedzieć, że ważne jest to, żeby próbować właśnie, żeby poznawać, żeby się nie poddawać, bo możliwe, że ten konkurs nie jest najłatwiejszy, tak, żeby się dostać. Kolegom i koleżankom, którzy pracują za granicą, może trochę oklepane, ale satysfakcji z tego, co robią. Myślę, że nauczyciele mogą bardzo łatwo, przynajmniej moim zdaniem, satysfakcję ze swojej pracy zobaczyć, kiedy słuchają swoich studentów, jak mówią po polsku, kiedy czytają teksty swoich studentów i studentek, kiedy piszą po polsku. To dla mnie przynajmniej jest czymś, co daje mi dużo radości. Więc takiej radości z realizacji swoich planów i planów też studentów i studentek tego, żeby się języka polskiego nauczyć, życzę na pewno. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję.
Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia!